Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale SimArtur. Witam Was w kolejnej części. Remontujemy dom najlepszych przyjaciół. W kolejnej części, to znaczy drugiej. Jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, w którym zaczęliśmy ten remont, to zostawię link w opisie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zachęcam Cię, zrób to właśnie teraz. Przypomnę, o co chodzi w tym remoncie, to znaczy przebudowujemy dom najlepszych przyjaciół, ale nie naruszając bryły zewnętrznej, to znaczy możemy przebudować wszystko, co jest w środku wyłącznie. Z tym, że zostawiamy też okna te same, co najwyżej lekko je przesuwamy. No i zaczynamy. Co zrobiliśmy w poprzednim odcinku? W pierwszej części przebudowaliśmy wewnątrz pomieszczenia, zrobiliśmy nowe pokoje, nowe ściany ustawiliśmy. No i to, co największą zmianą tak naprawdę było przeniesienie głównego wejścia w miejsce okien w kuchni. To była jedyna taka bardzo duża zmiana w całym domu, ponieważ dzięki temu zyskaliśmy dużo miejsca. Wcześniej, jak pamiętacie, teraz też ten dom jest bardzo podłużny i jeżeli byśmy w jednym końcu dali główne wejście, to ciężko naprawdę byłoby ustawić jakieś sensowne rozmieszczenie pomieszczeń, nie tracąc mnóstwa miejsca na korytarz. Wyremontowaliśmy też cały salon z kuchnią, korytarz, łazienka z toaletą i teraz pozostały nam tylko pokoje naszych bohaterów. Jak widzicie, ja już tutaj zacząłem pokój Trevisa. Znajduje się on mniej więcej w miejscu poprzedniego wejścia do domu. Znaczy zajmuje to dokładnie tą część, w którym znajdowało się wejście. Staram się tak urządzić te pomieszczenie w podobnym troszeczkę stylu do tego, co był. No i w takim bardzo, jak wcześniej mówiłem już, tak jak mi się kojarzył, to znaczy szkolnym, czy raczej studenckim. Staram się nie ograniczać jakoś w kolorach, ale mimo wszystko chcę pozostać w jakiejś tam bazie czarny, biały, może czerwony czy pomarańczowy, coś w tym stylu, no i niebieski. Dlatego, że to łóżko akurat jest dokładnie tym samym, co było w jego poprzednim pokoju. Nie zamierzam raczej tego zmieniać, ze względu na to, że ta pościel jest naprawdę świetna. Kapitalnie wygląda i nadal będzie bardzo pasować do tego nowego pokoju. Oczywiście zmieniłem kilka rzeczy, jak półka na książki, biurko czy kilka innych jeszcze rzeczy, komputer oczywiście, na nowy, kilka ozdób, fajny dywan, który trochę rozjaśni całe pomieszczenie, nada takiego koloru, świeżości, oczywiście zasłony i przechodzimy dalej. I jesteśmy w miejscu pokoju Liberty, gdzie dokładnie w tym samym miejscu miała wcześniej pokój, tylko odrobinkę chyba większy. W każdym razie zmieniliśmy troszeczkę układ tych ścian, niewiele, lekko przesuwając i tutaj pozostanie jej pokój, tylko oczywiście go wyremontujemy. Oczywiście ściany na jaśniejsze, łóżko też zmienimy, szafki, wiadomo, chyba w ogóle wszystko tutaj zmienimy, tak mi się wydaje. Jeżeli pamiętacie, jak poprawiłem w metamorfozie najlepszych przyjaciół Liberty, to zauważycie, że troszeczkę ma nadany jakiś taki fajny charakter w swoim wyglądzie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście mojej metamorfozy najlepszych przyjaciół, to zostawię wam link w opisie i możecie napisać w komentarzu, która z tych postaci w mojej metamorfozie najbardziej wam się podoba już po. Jestem bardzo ciekawy waszych odpowiedzi i czy zgadzają się z tym, co ja myślę. Oczywiście troszkę zieleni, no i jasno, żeby to było takie naprawdę pasujące do młodej dziewczyny, a nie dziecka, tak jak wcześniej troszeczkę to wyglądał jej pokój. Tuż obok wejścia damy też garderobę, tak samo jak w pokoju Trevisa. Damy tą samą, ponieważ naprawdę jest bardzo świetnie wyglądającą garderobą. Jakieś lustro oczywiście i oświetlenie. Biurko koniecznie do wymiany. Koniecznie. Troszeczkę spróbuję je tutaj zaaranżować, ale wydaje mi się, że niezbyt dużo tutaj wejdzie rzeczy, niestety, ale na pewno wygląda znacznie lepiej niż poprzednio. I przede wszystkim jest jasne. W ogóle lubię to biurko, bo jest takie, ma bardzo ciekawą bryłę. Wygląda to naprawdę nieźle już samo w sobie. Fotel, oczywiście przydałby się tutaj jakiś fajny fotel do czytania jakichś książek. W końcu kto nie lubi czytać książek? A jeżeli jest się w miłym otoczeniu, to tym bardziej. Oczywiście laptop, żeby mogła zawsze mieć go przy sobie i koniecznie musimy zmienić ten regał na książki. Naprawdę nie wyglądał dobrze, szczególnie do tej nowej wersji jej pokoju.
Myślę, że ten będzie bardzo dobry. Nie ma zbyt dobrych odpowiednich kolorów do tego pomieszczenia, dlatego ostatecznie wybiorę jasny i taki pozostawię. Oczywiście nie obędzie się bez dywanu pod łóżkiem. No i zasłony, tylko tutaj niespodzianka, będą w innym kolorze niż do tej pory. W całym domu był neutralny biały, a tutaj nie. Tutaj musimy nadać odrobinę właśnie tego nowego stylu Liberty, który, jak wspomniałem, nadałem jej w mojej metamorfozie. Kilka plakatów, mała, duża maskotka i jeszcze zmienimy tutaj ten mały dywanik koło biurka. Nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Teraz przyszedł czas na pokój Summer. Dokładnie jak zauważyliście, znajduje się w miejscu poprzedniej łazienki, a nowa, obecna łazienka znajduje się w miejscu poprzedniego pokoju Summer. Także zamieniliście po prostu miejscami. No i oczywiście odrobinkę przesunięte są ściany, ale tak jak wcześniej wspominałem, jest to niewielka różnica. Jej pokój jest, wydaje mi się, że najmniejszy, dokładnie z tych wszystkich, które zrobiliśmy dzisiaj, ale i tak wydaje mi się przynajmniej, że będzie wyglądał bardzo dobrze. Zmienimy łóżko na mniejsze, bo nie ma sensu tak dużego przynajmniej, jeżeli mamy tak małą powierzchnię i jak widzicie już po zmienionej komodzie dodamy kilka takich fajnych, eleganckich elementów, bardzo kobiecych, które będą pasować do Summer. Oczywiście znowu zachęcam Was do obejrzenia mojej metamorfozy najlepszych przyjaciół, no chyba, że już oglądaliście, to tym bardziej już będziecie wiedzieć, dlaczego taki styl dokładnie pokoju jest do niej, a nie inny. Dużo eleganckich, ale dość nowoczesnych przedmiotów. Regał na półki dam dokładnie ten sam, co u Liberty. Półkę na buty zostawię dokładnie tą samą, tylko zmienię kolor, dodam trochę oczywiście zieleni. No i fotel. Bez fotela się też nie obejdzie. Oczywiście ładny stolik, trochę kwiatów. No i jakiś ładniejszy dywan. I wydaje mi się, że wygląda to już wszystko całkiem dobrze. Oczywiście jeszcze dodamy jakiś ładny żyrandol, żeby dopełniał całości, naprawdę nadawał taki fajny charakter. I sami zobaczcie. Jak Wam się podoba ta przebudowa, remont wewnątrz domu najlepszych przyjaciół? Czy podoba Wam się taki rodzaj filmu i czy chcielibyście następne, żeby takie powstały? Napiszcie o tym w komentarzu. Napiszcie też, który pokój najbardziej Wam się spodobał. Dziękuję Wam za wszystkie kciuki w górę i do usłyszenia wkrótce.